Cześć kochani, jak zwykle bardzo Was serdecznie witam, to znaczy witam Was Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia na YouTubie. O czym dzisiaj porozmawiamy? O tym, jakie lekarze mają problemy z własnym tak zwanym samorządem lekarskim. Kochani, wielu z nas narzeka na lekarzy, na system, tak, ja też na system narzekam i narzekam na wielu lekarzy. Natomiast wiadomo, że jak zwykle prawda leży po środku, bo wielokrotnie mówię, są lekarze i lekarze, nauczyciele, księża i księża, policjanci, mechanicy, fryzjerzy i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie wolno wrzucać wszystkich do jednego worka i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kogoś niezwykłego, o czym za chwileczkę będzie mowa. A zresztą tutaj zdjęcie pani profesor widzicie. I zaznajomię Was z tym, jaki jest sposób myślenia tych innych lekarzy, tych lekarzy, do których można mieć zaufanie, dla których nie tylko o to się liczy się zupełnie coś innego, którzy są po prostu etyczni, uczciwi i takich lekarzy jest cała masa. Tak samo jak pozostałych ludzi z personelu medycznego służących swoim pacjentom, jak tylko mogą. Będą pewne odniesienia, słuchajcie, do COVID, do szczepionek zwłaszcza przeciwko HPV, czyli Human Papilloma Virus, czyli chodzi o szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Szczepionki generalnie chodzi o przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy, ale dzisiaj postuluje się bardzo mocno to, żeby szczepić koniecznie chłopców, bo to chłopcy mogą być roznosicielami tego wirusa. Nie zaprzeczam, że tak jest, ale jak zwykle jedyne cudowne rozwiązanie to szczepionki. I co w tych szczepionkach dzisiejszych, obecnych jest w porównaniu z tymi szczepionkami, którym ja byłem na przykład szczepiony i wielu z Was w moim na przykład wieku lub nieco młodszych. To jest zupełnie inna jakość. Jakość to nie oznacza, że poszło to w górę ta jakość, tylko wprost przeciwnie. Wystarczy tylko zapoznać się ewentualnie, co zawierają dzisiejsze szczepionki. Ja już widziałem nawet prace naukowe udowadniające, że związki glinu, które są w szczepionkach, są bardzo dobre, bo przecież glin jest wszechobecny po prostu w naszym otoczeniu, w całej przyrodzie. Tak samo jak można powiedzieć, słuchajcie, to chlorek sodu, sól jest nam potrzebna, tak, ale nie sam chlor, który jest niebezpieczny. I ja mógłbym powiedzieć, jest masa prac naukowych, które mówią, że sole glinu, związki glinu, między innymi odpowiadają za Alzheimera i inne choroby neurodegeneracyjne. I jeżeli się zważy dzisiaj, jaka jest sytuacja, o czym bardzo często mówię w moich audycjach i na szkoleniach, że mamy problem na przykład z cukrzycą typu 1, czyli gdzie wysepki beta-trzustkowe nie wytwarzają insuliny. Jeszcze kilkanaście lat temu na tą chorobę zachorowywały dzieciaki w wieku mniej więcej 12-14 lat. Dzisiaj to się obniżyło do wieku 6-8 lat, a lekarze mówią również o dzieciakach, o noworodkach, w ogóle niemowlętach w wieku na przykład 6 miesięcy, które zapadają na cukrzycę typu 1. A co się dzieje z autyzmem? A co się dzieje z wieloma innymi chorobami? No to jak to? No to niech rodzice zgłaszają NOP-y ewentualnie, czyli niepożądane odczyny poszczepienne. A teraz pytanie, jakie są procedury zgłaszania tych NOP-ów? Gdzie jeżeli rodzic zgłasza to do lekarza, to lekarz musi wypełnić stertę papierów. To jaki lekarz będzie chciał ewentualnie wypełniać to? A co się zdarzy, jeżeli NOP wystąpi po 4-5 latach? Ja miałem takiego, nie jestem lekarzem, zaznaczam, wielokrotnie to powtarzam.
ta uwaga jest przede wszystkim, ta informacja jest dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy na przykład zawędrowali na kanał. Ja nie zajmuję się leczeniem, nie jestem lekarzem, nie kończyłem studiów medycznych, natomiast fakt, że mam dużą wiedzę z różnych dziedzin. Suplementacji, odżywiania, pól magnetycznych, wody i tak dalej, i tak dalej. Mam tą wiedzę, bo gdybym był taki bardzo skromniutki, nie i tak dalej, to zaprzeczyłbym po prostu tym, którzy mi tą wiedzę dawali. No, otrzymałem i tyle. Teraz mogę się z wami dzielić tym wszystkim. I wielu z was też ma określoną wiedzę w swoich dziedzinach. Robię wywiady z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo poważnymi. Andrzej Kmita, czy inni chociażby, mm, którzy dzielą się też swoją wiedzą z wami, ze mną, a ja się uczę i wy się uczycie i tak dalej, nawzajem po prostu. I dzisiaj chciałbym właśnie porozmawiać na temat stanowiska pani profesor Krystyny Lisieckiej-Opalko. Przeciekawa osobowość, niezwykły człowiek. Tak wielu jest. Profesor Wydrykowski i wielu innych tych, którzy sekowani są. Niedługo pewnie nakręcę pewną audycję o tym, że postawiono znaczy no, pod orzeczenia sądów lekarskich 114 lekarzy, którzy nie wypowiadają się zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. To jest, słuchajcie, taki wytrych słowa, takie sformułowanie. Ktoś się nie stosuje się do aktualnej wiedzy medycznej. A co to jest aktualna wiedza medyczna? Jeszcze raz powtórzę, nie jestem lekarzem, ale zapoznaję się z materiałami naukowymi z całego świata, pisanymi przez naukowców, lekarzy, i tam są takie rzeczy sprzed 10, nawet 12 lat, o którym dzisiaj w Polsce się tym niektórym tym lekarzom, lekarzynom z sądów lekarskich się nie śniło, bo oni nie mają tej wiedzy. Więc na jakiej podstawie ktoś może twierdzić, że coś jest niezgodne z wiedzą medyczną, aktualną, jeżeli to było już opublikowane dawno, ale ci ludzie po prostu nie mają tej wiedzy. Czyli na zasadzie najlepiej stłuc termometr, to nie będziemy w stanie ocenić gorączki, czy jest, czy nie ma. Chyba że rękę będziemy przykładać do czoło rozpalone, ale na ten temat nie ma żadnych badań medycznych, żeby przy pomocy dłoni można było zbadać, czy ktoś ma gorączkę. To jest rozpalone czoło, które o niczym jeszcze nie świadczy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie doskonale, o czym mówię. Sami macie masę różnego rodzaju typu doświadczeń, tych idiotyzmów, gdzie się za każdym razem usprawiedliwia, na to nie ma żadnych badań, nie ma żadnych dowodów medycznych i takich innych głupot. Więc posłuchajcie, a żebym nie zapomniał, z góry was proszę o to, nie zapomnijcie od razu kliknąć, ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, zasubskrybujcie kanał, będziecie otrzymywali oczywiście powiadomienia o bieżących audycjach, ale dzięki waszej reakcji, czyli subom, czyli lajkom, czyli komentarzom, ten kanał będzie coraz bardziej widoczny. W tej chwili ja, kochani, udostępnię ekran i coś wam po prostu pokażę. Mam nadzieję, że to jest to. I teraz, kochani, momencik, właśnie list. Otóż, a więc jest list pani profesor Krystyny Lisieckiej-Opalko, która należy do Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Być może niedługo to Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców przestanie istnieć, bo jest taki projekt zgłoszony, takie żądanie wręcz do pewnych władz o zlikwidowanie tego, dlatego że ci wszyscy, którzy należą do tego stowarzyszenia, działają wprost nielegalnie, niezgodnie z aktualną wiedzą naukową, medyczną. I tu zobaczcie, bardzo otwarcie, nie szczepimy się przeciwko COVID-19. Ostro i bardzo dobrze. A więc, kochani,
Dyktatura Naczelnej Izby Lekarskiej, profesor Krystyna Lisiecka. Szanowne koleżanki i koledzy, od 5 lat, ten artykuł, ten list ukazał się na stronie stowarzyszenia 19 maja 2025 roku. Ja nagrywam tę audycję mniej więcej, akurat dzisiaj jest 22 lipca 2025 roku, więc ten list jest bardzo, bardzo aktualny. Szanowne koleżanki i koledzy, od 5 lat trudno pogodzić się z dyktaturą NIL, Naczelnej Izby Lekarskiej, która spowodowała niesamowity podział lekarzy, niszczenie tych, którzy mają swoje zdanie zdobyte ciężką pracą naukową i doświadczeniem klinicznym i nie chcą być wykonawcami poleceń niezgodnych z ich sumieniem oraz złożoną przysięgą, po pierwsze, nie szkodzić. Szykanowanie lekarza za wiedzę, wytaczanie procesów bez uzasadnienia nigdy dotąd w historii medycyny nie miało miejsca. Czy młodzi lekarze, którzy opanowali NIL, wypłacający sobie wysokie honoraria z naszych przymusowych tak zwanych składek, mogą zmuszać nas do bezmyślnego przyjmowania narzuconej wiedzy, którą otrzymali z firm farmaceutycznych? Czy ci ludzie zapomnieli, w jakim celu reaktywowano izby lekarskie? Dlatego moja odpowiedź na kolejny pozew NROZ, nie wiem dokładnie, słuchajcie, co to oznacza, wygooglujcie sobie, to jest związane w ogóle z tą Naczelną Izbą Lekarską, jakieś tam dodatkowa odnoga. Ponadto wysłano odpowiedź do redaktor z TV Republika oraz do redaktora z Rynku Zdrowia. Warto nadmienić, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na żadne pismo. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych Krystyna Lisiecka-Opalko. I teraz tak, odpowiedź na pismo Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, doktora nauk medycznych z Kuzyszyna, wzywające do usunięcia ze strony stowarzyszenia materiałów i publikacji naukowych dotyczących szczepionek przeciwko HPV, o czym wspomniałem w przedmowie. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, doktor nauk medycznych z Kuzyszyn, profesor Lisiecka Opalko odpowiada temu człowiekowi, rzecznikowi: nie jestem właścicielem strony internetowej, jednak otrzymałam od komputerowca zawiadującego stroną, że informacja o szczepieniach HPV została zdjęta niezwłocznie po nakazie ze strony NIL. Trudno więc zrozumieć, że istniała jeszcze 25 kwietnia. Proszę o podanie linku z datą potwierdzającą, że wiadomość jeszcze istniała. Warto dodać, że niedawno ujawniono raport ekspercki duńskiego lekarza metodologa Petera Goetsche i słuchajcie, ukaże się niedługo audycja na ten temat, moja, który wskazuje na problem firmy Merck dotyczący szczepionki HPV, poparty dowodami. Sprawa będzie wznowiona we wrześniu w USA. I tutaj jest akurat na stronie Children's Health Defense, z której ja też również skorzystam, że Merck ma w tej chwili ogromne problemy ze szczepionką Gardasil. Wytoczono mu sprawy. Trudno jest mi się ustosunkować do postawionych zarzutów, ponieważ nigdy nie otrzymałam od Naczelnej Izby Lekarskiej zakazu wypowiadania się w jakiejkolwiek sprawie naukowej. Pracując 50 lat naukowo, zawsze miałam obowiązek przedstawiania prac mających zdanie odmienne i dyskutowania w temacie. Nikt mi tego nie zakazał. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej również daje mi wolność wypowiadania się oraz pisania. Nie mogę więc zrozumieć obecnego postępowania z narzuceniem lekarzom jednolitej ścieżki myślowej. Sądzę, że w takim przypadku każdy lekarz powinien podpisać zgodę na jednomyślność w wypowiadaniu się, a inni, którzy nie zgadzają się z narzuceniem lekarzowi kagańca, powinni zostać z tej izby wykluczeni. To byłaby demokratyczna wolność i tego oczekuję. Jestem osobą z 50-letnim stażem naukowym w uczelni, którą szanowałam, w której zdobyłam dyplom, doktorat oraz habilitację na podstawie badań naukowych, zgłębiając biochemię, fizykę oraz medycynę.
Tytuł profesora odebrałem z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Trudno pogodzić się z faktem, że Naczelna Izba Lekarska uzurpuje sobie prawo do przekreślania dyplomu lekarza wskutek politycznej czy farmakologicznej niezgodności z tezą współczesnej Izby. Jestem członkiem honorowym Okręgowej Izby Lekarskiej, pracując na jej rzecz przez 16 lat, w tym również 4 lata w Naczelnym Sądzie Lekarskim, tworząc jej struktury od samego początku reaktywacji Izby, pracując charytatywnie. Obecnie nie spełniacie ani misji, ani celów, dla których te izby reaktywowaliśmy, przepraszam. Należy dodać, że w tamtych czasach nie było wyścigu po stołki izbowe, bo były darmowe. Trudno jest pogodzić się z faktami obecnymi, a jest ich tak wiele, że zbyt dużo czasu musiałabym poświęcić na ich wymienianie. Zresztą zapewne nie chcecie ich znać. Realizujecie koncepcję, jaką ma garstka rządzących światem, nie z chęci humanitaryzmu, ale pomnażania dóbr i władzy. W Rynku Zdrowia przeczytam artykuł w temacie przedawnienia sprawy pacjentki mającej dowody na otrzymanie odszkodowania za wykonany zabieg stomatologiczny. Sprawę żeście przedawnili. Proponuję, aby zająć się bardziej lekarzami, którzy są na emeryturze ze starego portfela. Organizacja nędznych spotkań niczego nie załatwia. Korzystanie z SOR-u mimo zaangażowania lekarza tam pracującego, to porażka, jakiej nie było nawet za czasów biedy w PRL-u. Wstyd i hańba dla Naczelnej Izby Lekarskiej, że tej tak naglącej sprawy nie potrafi rozwiązać. Osiągnęliście taki poziom, że na dłuższą metę bez regresu nie da się pomyślnie egzystować. To wszystko spowodowało, że wstąpiłam muszę tutaj się posłużyć, Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga, zło nie zwycięży. Cytat z papieża Leona XIV. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych Krystyna Lisiecka-Opalko. Odpowiedź do redaktora Rynku Zdrowia. Szanowny panie redaktorze, pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewne aspekty dotyczące nie tylko sądów NIL, ale działalności tej instytucji. Po pierwsze, te dziwne sądy, Naczelny Sąd Lekarski i Okręgowy Sąd Lekarski od wielu już lat są opanowane przez osoby, które pomyliły się w wyborze zawodu, szkolą się z prawa karnego. Na szkolenia prawnicze wydaje się mnóstwo naszych pieniędzy, które są nam pobierane obligatoryjnie, czy zgodnie z Konstytucją RP? Rocznie jest to suma, którą szybko można wyliczyć. Jest nas lekarzy i lekarzy dentystów z 2024 roku 178 329. Każdemu pobiera się 120 zł miesięcznie. Daje to sumę 21 399 480 zł każdego miesiąca. Czyli, kochani, prawie 21,5 miliona złotych miesiąc w miesiąc. Mnożąc tę sumę przez 12 miesięcy otrzymujemy wynik 256 milionów 793 tysiące złotych. Z tego okręgowe izby lekarskie muszą odprowadzić do NIL 5%. Jest to suma 12 milionów 839 tysięcy złotych rocznie. Nad tymi pieniędzmi nie ma żadnego nadzoru zewnętrznego, co powinno dziwić. Na coś trzeba je wydać. Więc powołuje się różne grupy tak zwanych ekspertów, którzy zapewne są odpowiednio wynagradzani. NIL nie ujawnia żadnych zarobków. Na te pytania również nie odpowiada, mimo że to są nasze pieniądze, w domyśle pieniądze lekarzy i lekarzy stomatologów. Od momentu, jak rozpoczęli wypłacać sobie obfite honoraria, to bardzo trudno jest im rozstać się z izbą. Zmieniają tylko stołki w okresie wyborów, zwykle zmanipulowanych. Po drugie, sprzyja im współczesna władza, która natychmiast wycofała z Trybunału Konstytucyjnego złożony wniosek
o stwierdzenie zgodności działania izb lekarskich z Konstytucją RP, mimo że wniosek może wycofać tylko wnioskodawca. Czego obawiali się pracujący w NIL? Czy utraty dobrych dodatkowych zarobków? Obecny prezes Jankowski uważa, cytuję, samorząd lekarski nigdy nie był tak silny i wpływowy, mimo głębokiego podziału i wewnętrznych napięć. To stwierdzenie mówi samo za siebie. Warto zwrócić uwagę na zachowanie prezesa NIL na wniosek o jego odwołanie, opisywany w rynku zdrowia. Czy to nie przypomina minionej epoki komunizmu? Po trzecie, tysiące spraw wpływających do NIL, a dotyczących błędu lekarskiego nie są rozpatrywane. Obecnie od 4 lat zainteresowani zniszczeniem naukowców i lekarzy klinicystów mających własne zdanie, nie zawsze zgodne z polityką firm, dla których oni pracują. Obecnie od 4 lat są zainteresowani zniszczeniem naukowców. Chodzi o NIL, że jest zainteresowany zniszczeniem naukowców i lekarzy i klinicystów mających własne zdanie, nie zawsze zgodne z polityką firm, dla których oni pracują. Obecny konflikt interesów im nie przeszkadza w zastraszaniu odebraniem lekarzowi prawa do pracy tylko dlatego, że ma własne zdanie. Podpieranie się sloganem, że wiedza musi być tylko jedna, zgodna ze współczesną wiedzą medyczną, jest kompromitacją nauki. Nauka nigdy nie była monolitem, zawsze była dyskusja. Dziś NIL zabroniła jej. Ten slogan oznacza tylko jedno: masz być pokorny i nie zabierać głosu, wykonywać polecenia, leczyć tylko zgodnie z narzuconymi procedurami i tak dalej. Lekarz przestał być wolnym zawodem od 2000 roku. Efekt to tysiące błędów lekarskich, z którymi sobie nie radzą. Po czwarte, zastanawia fakt, dlaczego lekarz nie może być sądzony przez sądy powszechne, a jedynie przez skorumpowanych, tak zwanych samozwańczych sędziów NIL. Od kiedy lekarz został wyjęty spod praw Konstytucji RP? Od kiedy przez NIL został pozbawiony praw obywatelskich? Dlaczego w sprzyjających dla NIL warunkach jest zmieniana ustawa o izbach lekarskich? Ten samorząd jest całkowicie podporządkowany politykom, podporządkowany firmom farmaceutycznym. Młodzi lekarze nie wiedzą nic o samorządzie, są zastraszeni obecną niezdrową sytuacją. Tak jak chory jest system zdrowia, tak bardzo chora jest samorządność izb lekarskich, nie mówiąc o skonfliktowaniu środowiska lekarskiego, podziałach, donosicielstwu itd. Po piąte, lekarze podporządkowani otrzymują odpowiednie wynagrodzenia. Niepokornym, upominającym się o wolność wyboru metod leczenia, wolność dyskusji, wypowiadanie się zgodnie ze zdobytym tytułem naukowym czy doświadczeniem klinicznym, tym należy bez rozpoznania spraw odbierać pracę w zawodzie. Sprawa m.in. doktor habilitowanej nauk medycznych Doroty Sienkiewicz odbyła się z pogwałceniem wszelkich norm prawnych, z arogancją niespotykaną dotąd. Wyłączono jawność rozprawy, co jest elementem obrony. Nie przyjęto wniosków dowodowych obrony. Wymuszono tłumaczenie przez tłumaczy przysięgłych ponad 500 stron aktualnych artykułów medycznych z języka angielskiego, po czym nie wzięto pod uwagę żadnego z nich, a koszty pokryte zostały dzięki zrzutce osób wspierających dr Dorotę Sienkiewicz. To było prawie 40 000 złotych. Ja słyszałem już o tej sprawie, czytałem. Jednocześnie materiały załączone przez biegłych nie musiały być podobnie tłumaczone. Opisany przez pana, to jest redaktor Rynku Zdrowia, przypadek przedawnienia sprawy pacjentki z implantem nie jest odosobniony. Każdą sprawę warto przeciągać, bo są za to profity finansowe. Ten sąd nie pracuje za darmo. Krycie kolegów to też metoda. Bardzo trudno jest pogodzić się z faktem istnienia grupy ludzi, która opanowała tak zwany samorząd, który nie spełnia dziś żadnego celu, dla którego został reaktywowany. Z wielkim szacunkiem, że pan ten temat poruszył. Mam nadzieję, że będzie on kontynuowany, chociaż trzeba mieć odwagę, aby o tym pisać. Z szacunkiem, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych Krystyna Opalko.
12 lat pracy bez honorarium na rzecz tworzenia samorządu lekarskiego. 4 lata pracy w Naczelnym Sądzie Lekarskim. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Naukowców, Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Odpowiedź do redaktor z telewizji Republika. Czy w Polsce obowiązuje przysięga Hipokratesa? Kochani, nie! Bo nie ma czegoś takiego, że jest przysięga Hipokratesa. I jak w niedawnej audycji, gdzie ja zamieściłem link do jednej z moich audycji, słynna dyskusja między doktorem Witczakiem, chyba w Super Expressie, a tym posłem, lekarzem, który się mieni niby lekarzem, a jest jakimś laborantem czy coś w tym rodzaju, który jak bronił po prostu lex szarlatan. Ten lekarzyna mówił, to nawet nie był lekarz, przepraszam, ale mówił o takich lekarzyna, że przecież obowiązuje przysięga Hipokratesa. Człowieku, to ty nie wiesz, że nie obowiązuje przysięga Hipokratesa? O czym ty mówisz w ogóle? Żadnego lekarza nie obowiązuje ani przysięga Hipokratesa, ani przyrzeczenie, bo przysięga Hipokratesa ona została zamieniona na rzecz przyrzeczenia lekarskiego. Oj, bardzo ciekawa treść. Wrzućcie sobie, wygooglujcie. Przyrzeczenie lekarskie w Polsce, które było dobrowolne jeszcze do 2005 roku. W 1998 roku rozpoczęto modyfikację i tak zmieniono służbę zdrowia na ochronę zdrowia, pacjenta na usługobiorcę, lekarza na usługodawcę, a NFZ jest świadczeniodawcą. Oczywiście tych zmian wprowadzono dużo więcej. Młodzi lekarze nie chcą więc służyć. Sami to wyrazili w różnych rozmowach czy ankietach. To zaakceptowała Izba Lekarska. Obecni władcy Naczelnej Izby Lekarskiej zupełnie nie zdają sobie sprawy, w jakim celu została reaktywowana Izba Lekarska. Z naszych obligatoryjnych, czyli przymusowych składek wypłacają sobie wysokie honoraria, nie ujawniając ich. Reprezentują grupę o władzy i wiedzy absolutnej, poniżając naukowców, sprowadzając naukę do jedynej wiedzy narzuconej przez Naczelną Izbę, narzucając tak zwany slogan zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną, który nie ma żadnego wytłumaczenia ani przełożenia naukowego. Ich wartością to zastraszanie młodych lekarzy, odbieranie prawa do pracy. To wszystko powoduje tragiczne skutki dla lekarza i dla chorego. Lekarz przestał być wolnym zawodem, jest całkowicie podporządkowany procedurom, a młodzi lekarze są przekonani o swojej wartości wiedzy. Kochani, jak z wieloma młodymi lekarzami rozmawiałem, to jest przerażający jakiś sposób myślenia. Są bogami, oni wiedzą wszystko. Na raka są oczywiście absolutnie lekarstwa. Na metastazę, czyli przerzuty, oczywiście obecne chemioterapeutyki potrafią wyleczyć raka do podstaw, zniszczyć wszystkie komórki nowotworowe w organizmie. Głupota czy kłamstwo? Skretynienie czy bezczelne kłamstwo? Jeszcze raz powtarzam. Brak pokory, nie mówiąc o empatii, to domena większości młodych lekarzy. Dziękuję za odwagę. Z szacunkiem, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych Krystyna Opalko, członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. I tak to, kochani, się odbywa. Zatrzymuję już udostępnienie. Bardzo odważny list pani profesor Lisieckiej-Opalko. Takich lekarzy jest naprawdę duża grupa. Zastanawiam się, kiedy to trzaśnie w końcu, bo ten system musi trzasnąć. Znaczy, to jest ten system medycyny, opieki nad chorobą w Polsce, bo musi trzasnąć. Jeżeli obecna pani minister zdrowia, pani Leszczyna, powołała do jakiejś tam ciała doradczego, nie wiem dokładnie, ale wszystkich tych tuzów, którzy byli proszczepionkowi w COVID-zie, pro-covidowi i tak dalej, ci, którzy stali za tym, żeby narzucać nam noszenie knebli na twarzach, które niczego nie załatwiają. Ja w jednej z audycji na playliście wirusy podawałem wam przykłady. Słuchajcie,
tkanina, maseczka, tkanina ma takie pory 1000 razy większe od wirusa. Bo każdy wirus ma rozmiary około 100 nanometrów. Nanometr to jest 1 miliardowa metra. A pory w tkaninach są 1000 razy większe. To co ta maseczka może zatrzymać? Co może zatrzymać? Obślinione maseczki, nadychane i tak dalej, i tak dalej. Dziecko w szkole miało obowiązek siedzieć w maseczkach, tak? Jedna maseczka na ile lekcji? Na 5-6 lekcji, ile godzin? W jednej. Jeżeli chirurg przy operacji powinien być maseczka zmieniana mniej więcej chyba co pół godziny. Mogę się tutaj pomylić. Być może, nie jestem alfą i omegą. Więc o czym mówię? O tym zresztą jeszcze sobie zrobimy audycję, bo swego czasu jak przesiedziałem kilka godzin zatrzymany przez policję w Warszawie w czasie węże covidowej. Oczywiście nie podpisałem żadnego protokołu i innych takich wariactw. Później kazano mi się zgłosić na komisariat w miejscowości Ząbki koło Warszawy, gdzie wówczas mieszkałem, wyjaśnić, o co tam chodziło i tak dalej, dlaczego byłem zatrzymany, ale mogłem akurat również napisać. No napisałem chyba 12 stron podania formatu A4 z wyszczególnieniem wszystkiego i po prostu usilnie prosiłem panów policjantów o to, żeby zajęli się tym, o czym ja tam napisałem. No to się niedługo, mam nadzieję, dowiecie, bo to jeszcze, słuchajcie, era covidowa nie przeszła. Oni ciągle coś kombinują, więc warto mieć dodatkowe argumenty w dyskusji i ze znajomymi, i ewentualnie z naszymi władcami i tak dalej, i lekarzami tymi zboczonymi, że tak powiem, prokowidowymi i tak dalej, proszczepionkowymi. Czy tutaj, słuchajcie, już dość, kurczę, tak prawdę mówiąc, zachowywania poprawności politycznej. Dość takiego delikatnego języka. Oni się z nami nie patyczkują, więc dlaczego my mamy po prostu być ciągle grzeczni? Ja nauczyłem się w życiu jednej zasady. Z bandziorem na ulicy nie ma żadnej dyskusji. Nie mówię tylko teorii, ja mówię o pewnej praktyce, bo miałem pewną praktykę w tej dziedzinie. Jeżeli byłem grzeczny i starałem się być grzeczny, to taki cwaniaczek traktował mnie jako takiego, wiecie, nie chcę tu brzydko się wyrazić, czyli człowieka, z którym nie warto rozmawiać. Jak, powiedzmy, zacząłem rozmawiać jego językiem, to nawet będąc pod krawatem, w białej koszuli i w garniturze, nabrał do mnie szacunku, bo to był dla niego szok, że ja tak wyglądam, a potrafię, powiedzmy, dowalić. To on wiedział, że w takim razie potrafię zrobić kuku. Ale cóż, nie o to chodziło zupełnie. Nie chodzi o zadzieranie nosa czy jakieś tam inne historie. Ja mówię, że po prostu w każdej sytuacji trzeba być uczciwym i nie pasować po prostu. Mamy, kochani, stawiać opór, sprzeciw i ma być brak naszej zgody. I nie używajcie słowa ewentualnie nie. Nie zgadzam się. Podobno podświadomość nie zna słowa nie. A więc opór, sprzeciw, brak mojej zgody i koniec, kropka. Oni mają to czuć, wszystkie te łotry czy dranie. A co jeszcze do młodych lekarzy, tak, i młodzi dietetycy. I mi się wydaje, że Pana Boga za nogi chwycili. Jak ja słucham ich wypowiedzi, nauczyli się od profesorów jakichś, powiedzmy, którym się nie chce kompletnie uczyć, uczą z pożółkłych kartek. Nieaktualna wiedza. No i taki młodzieniec, nafaszerowany takim czymś, jest gotów po prostu oddać życie za te swoje tezy i nie będzie przyjmował niczego. Ja nie mówię o wszystkich, ja mówię o takiej statystycznej. 80% zgodnie z zasadą Pareto, 20% to są w porządku i 80% to ci, którym troszeczkę odbija. Kochani, na dzisiaj tyle. Wiecie co? Czasami zastanawiam się nad tym, dlaczego ja kręcę takie audycje, gdzie wywlekam te sprawy. Może to jest moje zadanie, nie wiem, ale czuję, że to jest potrzebne. Dlatego, że takie osobistości, takie osobowości, jak pani profesor Krystyna Lisiecka-Opałko, jak profesor Frydychowski, jak wielu innych lekarzy, o których nie jestem w stanie wymienić nazwisk, i ci daleko, gdzieś w terenie,
Tych 114 na przykład, którzy zostali postawieni przed sądami lekarskimi, oni są przykładem dla całej reszty i dla nas, że można zachować człowieczeństwo, odwagę, być etycznym i uczciwym. I z nich trzeba brać po prostu przykład. Kochani, kończymy. Jeszcze raz was proszę, jak nie dotrwaliście do końca, kliknijcie zasubskrybuj. To do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Kliknijcie lajka, dajcie, niech ta łapka w górę pójdzie. Napiszcie jakiś krótki komentarz, nawet jedno słowo. Jeżeli nawet napiszecie bzdury, gościu gadasz, okej, w porządku, przyjmę to, to będzie komentarz. Przynajmniej zapłaciliście taką monetą za moją pracę. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Papatki. Do następnego spotkania.